kim był, kim jest Sun Ra. Człowiekiem, który przybył na Ziemię z Saturna. Ostatnio pojawia się sporo płyt wykorzystujących Sun Ra i jego utwory, jego wpływ na kulturę dwudziestowieczną. I cóż, jedni robią to lepiej, a inni gorzej. When There Is No Sun jest zbiorem utworów, których kuratorowania podjął się Ricardo Villa-Lobos, mistrz minimal tech house, mający na koncie sporo ciekawych nagrań. Są to, czy mają to być reinterpretacje utworów i nagrań recytacji poezji przez Sun Ra. Tych reinterpretacji utworów Sun Ra dokonują artyści związani ze sceną techno, house, tech house. No przede wszystkim mamy tutaj samego Villa-Lobosa. Mamy też słynny kolektyw, niezależny kolektyw z Detroit Underground Resistance. W swoich dwóch wcieleniach mamy przedstawiciela drum and bass w postaci Kalibr. Tak jak twórcy zapowiadają w notce prasowej, że ci artyści przechodzą przez ten portal, który otworzył Sun Ra dla muzyki eksperymentalnej, kosmicznej, niczym nieograniczonej, tylko chyba wyobraźnią twórcy, no to tutaj najwyraźniej twórcom tej wyobraźni zabrakło. Paradoksalnie najlepiej tutaj sobie poradził Guy Called Gerald, który ma utwór króciutki, nieco chaotyczny, ale właśnie chyba przez tą taką nieprzewidywalność najbliższy oryginalnemu duchowi. Need it then. If you do not need it here, you will need it there. Do you find these strange words for love? Indeed, I do too. But love is some other truth opposed. Here, if I deny. No dobrze, ale zapytacie, jak w takim razie odnosić się twórczo do Sun Ra i jego dziedzictwa? Oto na przykład w taki sposób, jak na tej płycie, nosi ona tytuł Outer Spaceways Incorporated, Kronos Quartet and Friends meet Sun Ra. Org, czyli organizacja i wytwórnia płytowa działająca na rzecz no, choćby równego dostępu do opieki zdrowotnej, wydaje od pewnego czasu kompilację z cyklu Red Hot and Ra. Ta jest ostatnia w serii. Wśród gości pojawiają się choćby filar Sun Ra Orchestra, czyli Marshall Allen, obchodzący bodaj w zeszłym roku 100. urodziny i cały czas aktywny. Wydał w wieku 100 lat pierwszą solową płytę poza zespołem, a tutaj się pojawia gościnnie na saksofonie. Jest Laraji, legenda New Age'u, ambientu, jest Laurie Anderson, poetka, performerka, artystka, filar nowojorskiej sceny.
Secret Chefs, czyli Trace Pruans, znany z wielu zespołów, z Fate No More chociażby i Mr. Bungle. R.P. Boo, czyli bębniarz chicagowski, legendarny twórca gatunku zwanego footworkiem, a znany tutaj choćby ostatnio ze współpracy z Garym Gwaderą, naszym perkusistą z Łodzi. Triple fat, feathers, long sufferer. Wrestle not in the flesh. I'm grilling in a blizzard. Was raised on chicken gizzards and that brown gravy. White rice, Frankie double gravy. Blacked out. A na sam koniec sam Terry Riley, jeden z współtwórców minimalizmu w muzyce współczesnej. Całość tym razem zachowująca owego ulotnego ducha Sun Ra i jego kosmicznej muzyki. Płyta różnorodna, ale jednocześnie będąca spójną opowieścią, spójną podróżą. Same shape thing. Come on, sign up without a Spaceways Incorporated. Płyta z cyklu co można zrobić z muzyką Sun Ra i jak zrobić to w sposób właściwy. To także wydana przez Red Hot.org płyta The Magic City, sygnowana tym razem przez Michelle Gaucello, artystkę, basistkę aktywną od lat 80., natomiast w ostatnich 10 latach zdecydowanie święcącą triumfy, nagrywającą fenomenalne solowe płyty. Magic City to jej spojrzenie na muzykę Sun Ra. I tutaj znowu wśród gości mamy muzyków jak Immanuel Wilkins, jak jeden z moich absolutnie ulubionych w tej chwili artystów, muzyków, kompozytorów, Darius Jones na saksofonach. Pojawia się także Marshall Allen, oryginalny przywódca Sun Ra Orchestra. Magic City to jest dokładnie ta sama półka, co przed chwilą wspominane Outer Spaceways, Kronos Quartet. Interpretacje są z szacunkiem do oryginału, jak najbardziej, ale na całkowicie własną nutę, własny sposób. Michelle tutaj też pokazuje, jaką jest niezwykłą aranżerką, jak potrafi tych wielu wspaniałych muzyków razem złożyć w fascynującą absolutnie całość. Zatem także polecam Michelle Gaucello, The Magic City. Także tutaj Sun Ra jest robiony dobrze. Na koniec wypadałoby mi polecić coś samego Sun Ra. Być może niektórzy z Was jeszcze nie znają jego twórczości, niektórzy się boją. Ja tutaj zaproponuję ze swojej strony także kolejną rzecz wydaną 2 lata temu przez niezawodną wytwórnię Strat. Wspominałem przy okazji reedycji płyt Lori Wambe o Strat i poziomie ich reedycji. To się nazywa Inside the Light World, Sun Ra meets the OVC. Jest wydaną bardzo pięknie, choć w trochę kłopotliwej formie potrójnie rozkładanej okładki. Bywają z nią kłopoty przy rozkładaniu i wyjmowaniu tych płyt. W każdym razie mamy tutaj nagrania koncertowe.
poczynając od bardzo przebojowych wręcz i zachęcających do bliższego zapoznania się utworów, po odrobinę bardziej zaawansowane faktycznie. Life could be most enchanting. Stardust from tomorrow. All belong to you. Magic is the... Sun Ra meets the OVC, reedycja Strat Records sprzed 2 lat. Warto zapoznać się z tą płytą i z twórczością tego oto sympatycznego dżentelmena z kosmosu. Za nagrania fragmentów warszawskiego koncertu Sun Ra Orchestra dziękuję Marcelowi. Do zobaczenia.